Urodziłam się w Janówce na Wołyniu w 1931. Miałam rodzeństwa 5 braci i 2 siostry. Brat Wacław Krakusem był w Łanach, a Tadeusz był w Strzelcach. Janówka była piękna wioseczka, 70 ileś tam numerów i legioniści mieszkali, osada wojskowa legionistów. Piękna wioseczka była, jak Szwajcaria, tak piękne te łąki, ta rzeka. W tej rzece kąpałam się, nie wychodziłam z tej wody, pływałam jak ryba. Było gospodarstwo, gęsi pasałam, krówki. Przepięknie koło domu duży ogród i droga, i z drugiej strony drogi też był duży ogród. Mama to jako gospodyni była domowa, no i warsztat miała, że wciąż tkała na tym warsztacie, robiła różne kilimy. No i nauczycielka mieszkała zawsze u nas w domu. I szkoła była w naszym domu. Tato jako gospodarstwo prowadził, ale jak już przed wojną był zmobilizowany, był w policji. I jak wybuchła wojna, to tych policjantów, co zabrali, wszystko wyjechało do Katynia, a tatuś dojechał do Janówki, do znajomych wszedł, zmienili mu ubranie, ten mundur i tatusiowi się udało. Jak przyszli Niemcy, a później Rosjanie, no to zabrali najstarszego brata Wacka, był na Uralu, Czelablińska oblaść, Gorod-Trojck pamiętam. I pamiętam, jak pisał list, jak wojna miała wybuchnąć z Niemcami, że wielkie wesele się szykuje, że będzie się żenił Adolf i z Sowietą. I potem jeszcze pisał w liście, że wielka chmura nadchodzi, będzie deszcz, chyba i wy tam pomokniecie. Nauczycielka Sikorska mieszkała w naszym domu do końca. Miała bardzo dużo książek, to te książki paliły cały dzień z mamusią w piecu. A czapkę brata Wacka z czerwonym otokiem, że był w Krakusach, tych ułanów, Tadeusz był w Strzelcach i tatusia policyjna, to szłyśmy z babcią i był taki pod laskiem rów i babcia wykopała z boku taki dół i te 3 czapki zakopała tam, dzisiaj widzę, bo te książki w domu jakby zostali, albo te czapki, to by na Sybir wywieźli i jakoś także się udało. Jak Niemcy przyszli, zabrali Tadeusza do Niemiec, brata młodszego. No jak Niemcy weszli, to jeszcze była trochę ochrona, bo te banderowcy w ten czas zaczęli bardzo. To wszystkie wioski popalone były. Z tych wszystkich wiosek uciekali ludzie. W naszym domu było 10 rodzin. I w ten czas ludzie robili wartę dookoła Janówki. W razie napadu, bo wiedzieli, że przyjdą. Tatuś poszedł, sprawdził wartę już 8 września na wieczór i przyszedł i zdejmował but. A my z siostrzyczkami na podłodze u babci położyłyśmy się i porozbierałyśmy się do koszulek. A nie wolno było. Trzeba było w butach spać w razie ucieczki. Tatuś słyszy, że 1 strzał, drugi i trzeci. A było umówione, że jak 3. strzał, to banderowcy, to bój. I szybko tatuś dobiegł do nas i uciekamy. Bo był braciszek, mamusia miała brata przy piersi, a Romek to miał te 6. rok, to za kołnierz tatusia jak złapał, to nie puścił. I myśmy uciekali. I przeszliśmy przez drogę na górę, a z góry łąki i później ta duża rzeka. I taka była pieczara, że kopali ludzie glinę do malowania domów białą.
Patrzymy, nie ma babci. Więc siostrzyczka moja Antoninka wróciła do domu, a babcia siedzi na progu domu i mówi, co ja komu zrobiłam, nie pójdę stąd. I tą babcię przyciągała, ale już musiała czołgać się po ściernisku. Tak strzelali, taki bój trwał 4 godziny. Doczołgała się siostra Antoninka z babcią i myśmy zeszli z góry i takie krzaki były, olchy. To tu, gdzie myśmy byli, już na koniu banderowiec był i strzelał po nas. Ale na nasze szczęście, a na czyjeś nieszczęście, nadjechali akowce. Więc się wytworzył bój i oni zabili 16 akowców, a ich zginęło 8. Naszych akowców tak zmasakrowali twarze, który żył jeszcze, że nie mogli rodziny poznać. Przeszliśmy przez jeden rów łąki, drugi. To pamiętam, że boso, bardzo nóżki nam pomarzły, rosa i w koszulkach. I szeroka rzeka, ale tatuś wiedział, gdzie była płytka. I myśmy przeszli przez tą rzekę, to pamiętam, jak nóżki się nagrzały w wodzie. I myśmy uciekali do Starej Huty, do partyzantów. 23 osoby zamordowali. Od Byszczyc, tam gdzie osada tych legionistów, to mieszkała pani Bronowicka i 2 córki. I mieli u siebie 2 dzieci, legionisty, że wywieźli go na Sybir, a żona jego, Iwanicka, szła do Kostopola nieść mu paczkę, wysłać na Sybir do tego pana Iwanickiego. To ją porąbali z siekierą, zamordowana okropnie była, nie doniosła tej paczki. Zostało 2 dziewczynki, tak jak bliźniaczki, w oczach je mam wciąż. I ta Bronowicka, oni nie uciekali na dół do rzeki, tylko był taki mostek, pod ten mostek się schowali. Ta Bronowicka i 2 córki, i ich tam pokuli wszystkich. Rodzina Laszeckich. Oni mieszkali tak blisko tego lasku. Matka była rodziny ukraińskiej. 2 dzieci, bo to była Antoninka i Antoś i Hela Małecka z Zastawia, mała dziewczynka i te 3 dzieci. A z tą Antoninką to bawiłyśmy się najwięcej. W ławce ze mną siedziała, do 4 klasy w Janówce skończyłam. Ten czas deszcz padał, po deszczu poszli po grzybki tak do tego lasu zbierać. Więc noc już nie ma dzieci. Leszecki zebrał mężczyzn, szukali po lesie. Tatuś mój znalazł, taki dołek był, że to po deszczu była woda i ta 3 dzieci była zaciągnięta w tą wodę. Było wyciągane takie rączki i pamiętam, jak pogrzeb był, w trumnie widziałam. No mnie utkwiły jej ręce. Tak zsieczone, gdzieś do ten nóż łapało. I na brzuszku to tak te jelita wypłynięte takie były i to pokazywało, to wiedziała. Tam mieszkaliśmy 2 lata, w Starej Hucie, u Staśka Bagińskiego. Mały domek i też mieli chyba z 7 dzieci i nas 7 osób i państwo murawscy z Woronuchy 5 osób i my wszyscy byliśmy w tym jednym pomieszczeniu. Mamusia, jeszcze to powiem, poszła taka do chórbi, że się okazało, że na wiosnę niewykopane były ziemniaki. Poszła tam ukopać z kobietami, to na koniu ich byłby pozabijał Ukrainiec, ale wpadły w azalie, tam były piękne krzaki azalii. I w te azalie koń nie mógł wejść i babcia mówiła, że już córko cię nie puszczę, musisz dzieci wychować, a jak trzeba to pójdę sama. Na wiosnę powschodziło było zboże na ściernisku. Był głód, tatuś zrobił szałas i kosą kosił te kłoski i później jakimś sposobem, że to przewieźli na Starą Hutę. To byłam po spalonej tej Janówce, bardzo się tam bałam. Wszystko spalone.
Wszystko spalone. Okropnie. Jeszcze wygrzebałam widelce i noże, tam były zawinięte tak w popiole, przypalone. Wąską torówką zajechaliśmy do Olsztyna. Wszędzie papierów pełno, wiatr i poszliśmy, trupy leżały. Nikt nie chciał wysiadać, więc oni cofnęli pociąg w kierunku Warszawy do Nidzicy i z karabinami do wagonu wychodzi. Ten krzyk, oni się tak krzyczeli, prawe kryło wziąć, lewe kryło wziąć, takimi hurrami. I ten krzyk, ten hałas, całe życie mnie to męczy. Nieraz w szpitalu, jak byłam we Wrocławiu, na robie wrzasku krzyczę ratunku. Wpada pielęgniarka, cicho, już się obudziła. I jak w sanatorium bywam, to ostrzegam panie, że w razie będę krzyczała, żeby się nie przejmowali, bo ten krzyk z tych banderowców strasznie krzyczeli. Prawe kryło wziąć, lewe i te hurra, to bardzo wrzaski były straszne. Taka historia.